Dzisiaj potrzebuję trochę resetu. Potrzebuję odpoczynku od ostatnich dni, które były naprawdę w moim przypadku intensywne. Moje ciało nie jest przygotowane do tego, aby aż tyle chodzić, aby aż tyle rozmawiać po polsku, bo tak, miałam okazję naprawdę dużo rozmawiać po polsku, z czego się naprawdę cieszę, ale były to tak intensywne dni, że psychicznie oraz fizycznie jestem wyczerpana. Dlatego spędźmy ten dzień w stylu takiego fajnego resetu oraz pielęgnacji. Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Ja dopiero jestem świeżo obudzona, dlatego musiałam sobie kawę zrobić. Tak jak zawsze staram się teraz wstawać o 7. To dzisiaj specjalnie dałam sobie okazję do pospania, żeby się wyspać, żeby się zregenerować po ostatnich dniach. Ponieważ, jak zauważyliście, w czwartek też nie było mojego filmu. Miałam oprowadzanie 5-osobowej grupy, a wcześniej 2-osobowej grupy, więc naprawdę te dni były intensywne, nie było czasu na wyciągnięcie kamery, żeby nagrać jakikolwiek film, bo spędzaliśmy ze sobą całe dni. Nie wiem czemu, ale chyba słyszę, że mówię przez nos, ale nie jestem 100% pewna, więc Was przepraszam bardzo. Dzisiaj z tego też powodu mój mąż postanowił, że pojedzie do Iksan razem ze swoim synem, czyli moim także synem, co ja gadam. Pojadą do Iksan i zrobią mi dzień taki wolny dla mnie, więc ja postanowiłam, że wybiorę się na kwiaty. W sensie nie na kwiaty, które rosną na drzewie, ale chciałabym kupić cięte kwiaty do wazonu, żeby mieć tutaj ładnie. To jest chyba już moja coroczna, będzie moja taką coroczną tradycją, że co roku będę jeździła po kwiaty do wazonu oraz może jeżeli uda mi się, to może jakiegoś kwiatka jeszcze sobie kupię. Brakuje mi tutaj, bo chciałabym, żeby jednak ten dom więcej miał kwiatów. Chciałabym może jeszcze pomyśleć nad jakimś kwiatem do Eliasza pokoju, ale bardziej takim oczyszczającym powietrze. W takim sensie. Co prawda dzisiaj ma padać, ale spotykam się z Moniką, więc liczę na to, że będziemy miały fajne, miłe spotkanie. W końcu po takim dłuższym czasie naprawdę nie miałyśmy czasu, aby się kontaktować. Ja naprawdę przychodziłam do domu, brałam prysznic, tylko się na chwilę położyłam oglądając telewizję i potem do łóżka, do spania. Więc nawet jeżeli chciałam coś robić, to mi nie wychodziło. No. I dlatego też będzie dziś w niedzielę, bo ten film wyjdzie w niedzielę, będzie taki daily vlog i bardziej taki vlog self-care. O, powiedzmy self-care. Może dzisiaj pofarbuję włosy właśnie. Chciałam pofarbować włosy, chciałam trochę odświeżyć ten kolor tą szamponetką. No, tak pomyśleć, że od czasu do czasu kobieta musi o siebie zadbać i dzisiaj będzie taki dzień, że trochę przyrody, trochę takiego babskiego gadania, no, więc liczę, że ten dzień będzie Wam się także podobał i będziemy się widzieć za chwilę. Wypiję tylko tą kawę, muszę jeszcze z Moniką pogadać, upewnić się, o której się widzimy, bo to jeszcze jest kolejne pytanie. Ostatnio zakochałam się w podkładzie z Daiso Drop, jak dobrze pamiętam jak się nazywa, Drop B i naprawdę ten Daisowy podkład jest rewelacyjny, bardzo ładnie się układa na twarzy, można tak powiedzieć, wtapia się w naszą skórę, dzięki czemu naprawdę ślicznie wygląda. Ja nakładam oczywiście pędzelkiem, bo dla mnie ta forma jest najlepsza. Oczywiście nie dla każdego, bo wiecie, jeżeli macie problemy skórne, to taki pędzelek może Wam zaszkodzić, ale u mnie, jeżeli chodzi o takie sprawy, to raczej pryszcze nie wychodzą mi przez to. Więc nie mam problemu, ale bardzo lubię takim pędzelkiem. On fajnie wchodzi właśnie w każdą taką zagięcie przy nosie na przykład, więc naprawdę dobrze to wygląda.
I oczywiście jak sobie wklepię część, mogę dołożyć w takich problematycznych miejscach na mojej twarzy kolejną cienką warstwę. I o to właśnie chodzi w naszych pędzelkach. Właśnie tych takich typowych koreańskich. Czyli bardzo cienkich. Spójrzcie, jakie one są. A, mam nadzieję, że łapie pędzelek, a nie mnie. O, teraz. Widzicie, jaki on jest cieniutki? Oczywiście nie zakrywamy wszystkiego jakoś tak porządnie. Ja wiem, że są niektórzy tutaj fani, gdzie jest taka skóra bardzo zakryta, nasza naturalna, ale w Korei raczej się trzymamy tego, żeby było tak delikatnie. Ostatnio zaczęłam częściej używać produktów do konturowania, dlatego ten mój Daisowy zaczyna już widzieć dno. Na szczęście, bo używam go bardzo długo, a powinniśmy produkty zużywać. Podróż do Sasang to chyba będzie moja coroczna tradycja. Rok temu także mój mąż w trakcie kwitnących wieśni pojechał do Iksan razem z Eliaszem, a ja zostałam i oprócz oglądania kwitnących wiśni właśnie wybrałam się do Sasang na kupno kwiatów. Wtedy kupiłam, jak dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie cięte kwiaty, ale tym razem się obkupiłam. Chciałabym zrobić mieszkanie takie bardziej zielone, żeby te kwiaty jednak były widoczne. Oczywiście kupiłam malutkie kwiatki, bo te są tańsze niż na przykład takie duże, doniczkowe i transport takich to jednak samochodem. Byliśmy na spacerze, sporo kroków zrobiliśmy, restauracja, potem kawa, naprawdę przyjemny dzień, chociaż pogoda nie dopisuje, to i tak spędziłam naprawdę super czas z Moniką. Niesamowicie się naładowałam, znowu się nagadałam, że aż gardło mnie na drugi dzień bolało. Czyli nadal mnie boli, więc rozumiecie, jak intensywnie było. Tak wydaje się trochę jakby kamera tak szwankowała, tak dziwnie chodzi. Nie wiem czemu. Chyba teraz jest ok, chociaż nie wyglądam za korzystnie, a to dlatego, że no jest ciemno, brzydka pogoda się robi, chyba ma padać w ogóle, ale już wróciłam do domu, mam kwiaty. Pierwsze kwiaty to są te cięte, które Wam pokażę i za chwilę będziemy je przysadzać. Patrzcie, takie kupiłam. O, tego typu. Więc może je przesadźmy razem. Co Wy na to? Ustawię kamerę. I mam już wszystko przygotowane. Odpuśćmy sobie kwiatki. Biorę tutaj ten wazon. Wazon mam przygotowany z odrobiną cukru, więc dlatego ma taki dziwny kolor. Bo nie mam białego cukru, a mam tylko brązowy. I patrzę teraz, jak długie powinny być te... no właśnie, żeby tak nie spadały. Myślę, że odrobinę bym mogła je uciąć, ale też nie za dużo, żeby nie przesadzić. Tak jak ostatnio chyba troszeczkę za mocno je skróciłam i tak sobie wyglądały. Ale zobaczymy. Najpierw odrobinę, a jak coś, to będę skracała je bardziej. Nie ma ich za dużo, a ten dzióbek jest całkiem spory, więc może to tak dziwnie wyglądać. Może takie krótsze właśnie. Się zastanawiam, czy znowu czegoś nie zrobiłam źle. Może te nie są takie dobre do wazonów, ale kolorystyka mi się podobała. Monika też powiedziała, że całkiem fajne kolory, chociaż... oddaj! Chociaż tu tak tego nie widać z góry. Okej. Nie no, liczę, że one się trochę tak rozwiną, bo teraz były zduszone, więc powinny fajnie wyglądać.
Taką mam nadzieję. Wiecie co, myślałam, że zajmie to trochę mi dłużej, a to bardzo szybko je ucięłam, ale za to pokażę Wam, jakie inne kwiaty mam. One trochę tak intensywnie pachną, ale powinno być ok. Inne kwiaty kupiłam na werandę, żebym miała kolejne coś na werandzie, to mam, słuchajcie, lawendę. W tym roku postanowiłam, że nie będę czekała, aż mi sama urośnie, a po prostu kupiłam taką fajną, całą wiązankę lawendy. Za chwilę ją przesadzę, muszę tylko pomyśleć, ile mam doniczek i żeby to tak właśnie ładnie wyglądało. Kolejną rzecz, którą mam fajną na werandę, także to mam miętę, to Monika w ogóle sobie postanowiła, że kupi, a ja powiedziałam, a czemu by nie? Sprawdzę, jak będzie mi się tutaj rozwijała. I teraz do domu. Do domu mam tylko 2 kwiatki, raczej tylko. Ktoś by powiedział, że mam za dużo. Na przykład mój mąż by powiedział, że mam za dużo. Ale słuchajcie, mam sterlicję. Chyba z tego co kojarzę, to jest sterlicja i mam nadzieję, że tym razem urośnie mi i będzie super ładna. A druga to jest paprotka kolejna. Mam już drugą paprotkę, ale one tutaj mi ładnie w miarę zaczęła tak się ładnie rozwijać, którą miałam wcześniej, którą Monika sobie w tym razem kupiła. A ja mam właśnie tego typu. Ona ma takie mniejsze, takie kuleczkowe listki, więc liczę, że mi się fajnie rozwinie i będzie ładnie wyglądała. Zastanawiam się, gdzie to wszystko, czy znowu na werandzie nie przesadzać. Zobaczymy. Najpierw zobaczę, co mamy za doniczki. Słuchajcie, na werandzie jest tak ciemno, że nic nie widać. Nawet ja przesadzając nic nie widzę, więc może ogarnijmy to tutaj. Ja zastanawiam się, w co i jak to posadzić. Mam tak, 4 kwiatki i mam też 5 doniczek, każda innej wielkości. I tak myślę, że mogłabym na przykład to tutaj wsadzić. Myślę, że powinno starczyć. Co prawda tutaj korzenie wychodzą, ale ta lawenda duża nie wygląda na dużą. Po prostu ona tak została posadzona. Już mam kwiatki przesadzone i przy okazji sprzątania, to może Wam powiem, jak cenowo to wszystko stoi. Za tą sterlicję zapłaciliśmy 5000, do tego za miętę oraz tą paprotkę mniejszą zapłaciliśmy po 3000. Kwiaty cięte to było 6000, więc naprawdę tanio. Myślę, że poleca się właśnie kupić, jeżeli kwiaty cięte, to właśnie na takich targach, bo niestety kwiaty takie bukietowe potrafią bardzo dużo kosztować, po 20, 25, 30 tysięcy, więc naprawdę są okropnie drogie. Dlatego myślę, że takie kwiaty właśnie typu te, jakie ja mam, cięte, ale a la polne, dużo taniej kosztują. No taka wiązaneczka 6000, myślę, że nie jest, 6-7 tysięcy, wcale nie jest drogo, a za najdrożej chyba zapłaciłam za lawendę. Lawenda kosztowała mnie 7-8 tysięcy, więc ona najdrożej, ale też była taka największa, mi się wydaje. Były też lawendy mniejsze, ale niestety bałam się, że po prostu po pewnym czasie nic z tego nie... O, widzę, że Netflix się odezwał. Bałabym się, że nic z tego by mi nie wyszło, więc myślę, że nie jest źle, jeżeli chodzi o ceny. No dużo taniej to wychodzi, niż byśmy mieli na przykład kupić w takiej kwiaciarni malutkiej. Mam pełno ziemi w ogóle pod paznokciami, bo nie ubrałam rękawiczek. Następnym razem trzeba pamiętać, żeby rękawiczki. W ogóle nie mam takiego sprzętu do przesadzania, ale to myślę, że wystarczy w taki sposób. Mam w ogóle bajzel. Dawno nie używałam niczego tutaj z tego, ale mam nadzieję, że
tym razem uda mi się troszkę lepiej zadbać, a mój mąż będzie pamiętał o podlewaniu, regularnym podlewaniu, a nie przesuszeniu, a potem nagle podlaniu. Taki luźny vlog dzisiaj, ale czasami takie potrzeba, tym bardziej, że o Jezu, ostatnio miałam naprawdę takie dni intensywne. Dzisiaj też sporo zrobiliśmy, bo około 17 kroków, 17 000 kroków z Moniką, więc troszkę jeszcze pochodziliśmy. Nie nagrałam tego wszystkiego, bo już później miałam ręce pełne roboty. Miałam po prostu pełne siatki, do tego jeszcze torebka, te kwiaty, ogólnie a byliśmy coś zjeść, nie było nic smacznego, więc też nie było co nagrywać. Byliśmy w kawiarni, ale naprawdę dużo ludzi jest. Na Jumbo po prostu w weekendy to jest multum i większość kawiarni, nie tylko na uliczkach, ale większość kawiarni była pozamknięta, więc musieliśmy znaleźć, do tego zaczęło padać, więc tak śmiesznie strasznie było. Dobra, ja się zbieram za posprzątanie tego bałaganu teraz. No jak się zrobiło bałagan, to trzeba go posprzątać. W końcu wyszło podsumowanie, spotkanie Miłość jest ślepa Szwecja, więc za chwilę zabieram się za oglądanie. Ostatnio mam problem ze znalezieniem czegoś ciekawego, czy to po koreańsku, czy to po angielsku, więc oglądam naprawdę głupie seriale. Jakieś takie medyczne, które są ok, ale trochę mnie męczą. Nie jest to nic takiego interesującego, ciekawego, ale na odmurzczenie po prostu, żeby coś leciało, to po prostu puszczam. Ale w końcu mamy Miłość jest ślepa, zakończę. Ogólnie ostatnio strasznie nudna się robi. Nie wiem dlaczego, ale przestaje mi się po prostu podobać Miłość jest ślepa i zaczynam troszkę z tego rezygnować i będę szukała coś nowego, ale przy okazji chciałam Wam pokazać coś dobrego, przepysznego. Jak będziecie w Korei i będziecie mieli okazję coś kupić, to kupcie Korepap. To jest tak pyszna przekąska, to jest w ogóle przekąska, którą dzieci lubią i ona jest bardzo stara, z firmy Orion. Orion to jest koreańska firma właśnie robiąca różne przekąski, jakieś żelki. Naprawdę ma fajne produkty. Z tego co kojarzę, mojego męża znajomy tata znajomego pracuje w Orionie. Kiedyś dostaliśmy też całą paczkę takich różnych w ogóle nie chciałam tego jeść, a teraz jestem uzależniona. To są takie w środku oczywiście małe opakowania, bo jak to w Korei, coś opakowane musi być w kolejne opakowanie i to są takie ciasteczka, chrupki, o, bardziej to chyba lepiej to zabrzmi, chrupki, które są napompowane, czyli w środku są puste, mają różne kształty zwierzaczków, pokażę Wam tak, różne kształty zwierzaczków i te chrupki po prostu są posypane różnymi smakowymi posypkami. Ja zaczęłam być od tego uzależniona i się do tego przyznaję, muszę przestać. Liczę na to, że w pewnym momencie to zrobię, ale nie jest to takie proste, jakbym chciała. Fajnie chrupią, fajnie wciągają, są malutkie, czyli takie do poskubania bardziej, ale naprawdę fajne są. Z tyłu za to jest na przykład gra, tak zwana pamięciówka, czyli kojarzycie, macie wszystko odwrócone na lewą stronę i musicie znaleźć ten zdany, nie wiem, potworek, bo tu są chyba potworki, tak, jakieś morskie zwierzęta, bo ogólnie tematem tego są morskie zwierzęta, a kore to jest wieloryb, z tego co pamiętam, po koreańsku. I bardzo, bardzo mi smakuje, więc poczęstujcie się kiedyś, jeżeli będziecie mieli okazję, to spróbujcie, tylko uważajcie, bo to naprawdę uzależnia. Ja wracam, obejrzę sobie Miłość jest ślepa, troszkę ogarnę w mieszkaniu, muszę jeszcze pielęgnację zrobić, powiesić pranie, więc jeszcze mam trochę do roboty. Zajmijmy się moimi włosami. Tak jak mówiłam, to zrobimy moje włosy. Tym razem mam rękawiczki, które są w opakowaniu razem z szamponetką. Ona jest taka nietypowa strasznie i nie jest ona taka prosta do użytku.
jak miałam wcześniejsze, bo tak nietypowo się po pierwsze wyciska. Myślałam, że miskę użyję do tego, bo tak to bym... Ej, ale czemu ta druga część nie wychodzi? Tak dziwnie się wyciska, jest troszkę niepraktyczna i powiem Wam szczerze, że tak jak widzieliście wcześniej, bardzo mocne są te szamponetki, więc mam zamiar trzymać je bardzo krótko. Dziś w ogóle wsadziłam mój grzebek do farbowania włosów. Nie wiem, gdzie jest. Na pewno jest lepsza niż te koreańskie szampony, które niestety raczej lepsze niż te koreańskie farby u fryzjera, ale nadal uważam, że są bardzo mocne, więc tym razem nie będę tego trzymała tak długo jak ostatnio. Niby naturalny blond. Natural brown. No blond. Choć ta szamponetka pokazuje, jakby to była coś innego. W ogóle jest dziwny tym razem, bo wygląda, jakby mi nie starczyło na całość. A prawie już wyciągnęłam tą szamponetkę. To jest. Górę mam zrobioną, a boki? Hej! Od samego początku. Ich sytuacja na rynku bardzo się zmienia, bo za każdym razem, gdy przychodzi nowy dyrektor kreatywny, na przykład Karla Lagerfelda, który nieważne na jakie zdjęcie popatrzymy z okresu jego życia, twórczości, to wygląda naprawdę tak samo. To jest dosłownie, powiedziałabym, że ten sam. No to jeżeli mamy teraz taki dzień self-care, ja już mam umyte włosy, jestem po prysznicu, to zróbmy sobie pielęgnację wieczorną. Ja mam CeraBase Moisturizing Cream Toner i to są te gęste takie tonery. Ja polecam dla osób, które mają suche skóry, naprawdę fajnie działa i wzmacnia naszą barierę hydrolipidową, pomaga nam troszkę, jakby to powiedzieć, wzmocnić nawilżenie. Są gęstsze, więc nie są dla wszystkich skór. Pewnie tłuste by się troszkę z takimi tonerami nie polubiły, chociaż są także takie dostosowane dla skór tłustych, więc jeżeli jesteście zainteresowani, potrzebujecie nawilżenia, to jak najbardziej polecam. Wiecie, że ogólnie ja Real Barrier, CeraBase ja bardzo lubię, więc tutaj nie muszę dużo mówić. Real Barrier ogólnie jest bardzo dobrą marką, chociaż ta dla Daiso nie do końca mi się sprawdza, bo raczej te kremy u nich nie są zbytnio przystosowane do takiej suchej skóry jak moja. Ogólnie nie wiem, do jakich skór są przygotowane, bo muszę Wam kiedyś pokazać, jak matują skórę. To, co ja zobaczyłam po użyciu jednego z kremów, to byłam po prostu w szoku. Jaki to jest krem. Już mi się wchłonął. Widzicie? Naprawdę bardzo szybko mi się wchłania taki toner, bo ja mam suchutką skórę, teraz jest bardzo sucho w Korei, tak jak słyszeliście. Ostatnio Wam opowiadałam o pożarach. To dlatego, że jest tutaj sucho. Nadal dostajemy w ogóle informacje o tym, że strasznie jest sucho i żeby uważać, aby nie palić niczego wokół lasów. O tym Was informowałam na moim Instagramie, więc jeżeli nie obserwujecie mnie tam, to oczywiście Was serdecznie zapraszam. Kolejna rzecz to jest właśnie te Teatri Mediheal. Jeżeli macie dostęp, marka Mediheal jest w Polsce, to serdecznie Wam polecam ten produkt. Naprawdę fajnie radzi sobie właśnie z takimi problemami skórnymi, jak ja mam, przez zapchaną skórę właśnie przez kremy oraz takie sera, które niestety nie do końca działają na naszą skórę. To więc polecam. Tu niech mi się chwilę wchłania. On troszkę wysusza, więc polecam wtedy nałożyć
jakiś lepszy, mocniejszy krem albo dołożyć jakieś serum nawilżające. Chciałam Wam powiedzieć także o kosmetykach do włosów. Jako że dzisiaj mamy taką pielęgnację włosów, to powiem Wam tutaj o Aromatica Rosemary Salt Scrub Shampoo. I tutaj jest dla osób, które bardziej wolą takie naturalne składy. Ogólnie Aromatica też zauważyłam, że zaczęła być w Polsce. Ja używałam wcześniej z tego tonik do włosów, który sobie po prostu spryskiwałam i dzięki temu te włosy troszkę tak odskakiwały, tak unosiły się u nasady, dzięki czemu naprawdę wyglądało, jakbym miała więcej włosów. Ja z szamponu tak sobie jestem zadowolona, fajnie działa jednak ta skóra, raczej ta sól, dzięki czemu jednak bardziej oczyszcza naszą skórę, ale dobrze oczyszcza, dobrze się nią myje, bardzo fajnie się pieni ten szampon i uważam, że na koreańskim rynku są lepsze szampony i mam tutaj jeden i to jest La Boch Scalp Skincare Lab i to jest w ogóle szampon Hair Loss Care, czyli na wypadanie włosów. I wiecie, ja na początku nie byłam za bardzo przekonana do koreańskich szamponów, ale z powodów oczywiście Body Beauty zaczęłam testować. Ten szampon w ogóle Monika mi poleciła, że bardzo fajny jest na wypadanie włosów. I wiecie co? Naprawdę pomaga. W tym okresie w tym okresie jesienno-zimowym naprawdę fajnie działał. Ogólnie pierwsze użycie to było takie dziwne szczypanie, ale nie coś złego, ale coś dobrego. Ale im dłużej stosowałam, to skóra się do tego przyzwyczaja. Bardzo dobrze oczyszcza. Ten szampon naprawdę pomógł mi w oczyszczeniu porządnym mojej skóry głowy i pomógł w niewypadaniu włosów, więc to będzie taki szampon, do którego będę częściej wracała, jak będę miała okazję. Oni ogólnie teraz wypuścili nową serię na prostowanie włosów, czyli żeby pomóc wyprostować te włosy, tak straightening, czyli po prostu je ułożyć na prosto. Raczej to nie jest produkt dla mnie, ale jeżeli byście chcieli spróbować, to polecam zobaczyć właśnie, zainteresować się tą marką, czy coś Wam się nie spodoba. A z takich produktów jeszcze, właśnie jak używałam tą Aromatikę do włosów, to niestety ona jest troszkę droższą marką, jeżeli chodzi o takie kosmetyki do włosów, to mam za to tonik z Daiso i to jest Red Ginseng Anti-Hair Loss. I to działa właśnie podobnie jak ten rozmarynowy tonik do włosów. Lekko unosi moje włosy u nasady, dzięki czemu naprawdę ich wydaje się więcej i one są tak fajnie podniesione. Więc jeżeli jesteście, polecam. Jeżeli będzie w Daiso, to sobie zakupcie. Ja jestem z niego naprawdę zadowolona. To już jest moja druga czy trzecia buteleczka. Na początku nie byłam pewna, czy to jest jego zasługa, ale myślę, że jest. Ostatnio też właśnie zaczęłam testować nowe kosmetyki, jeżeli chodzi o kwas hialuronowy i niestety właśnie ten jeden z kwasów prawdopodobnie mnie zapchał. To serum z kwasem hialuronowym, dlatego zakupiłam sobie z Derma Factory. To jest ten produkt, który Monika miała, na przykład krem z retinalem i ona była naprawdę z niego zadowolona i to jest specjalny serum właśnie dla osób, które mają przesuszoną skórę. Hydrating, Moisturizing, Calming and Refreshing, czyli naprawdę dla suchej, takiej roach, czyli takiej spiętej skóry, więc jak najbardziej Wam takie serum polecam, może Wam się przydać, jeżeli potrzebujecie dodatkowego nawilżenia. Dzisiaj dzień pielęgnacyjny, więc damy sobie maseczkę z Mediheal. Kupiłam Rose PDRN, która mam nadzieję wzmocni moją barierę hydrolipidową. W ogóle to jest brytyjska biała róża. A czemu biała róża, jeżeli mamy tutaj na Rose
chyba Rose jako różowa, ale ogólnie biała. Dla Healthy Glow. Jakbym potrzebowała jeszcze więcej glow. Ale ja mam nadzieję, że ona mnie troszkę tak odbuduje. Wydaje się dobrze nasączona i to serum leciutko białe. W ogóle bardzo mocno nasączona, więc trzeba uważać, żeby się nie wybrudzić przy maseczce. Ogólnie już dawno maseczki nie używałam i się cieszę, że w końcu mogę taką maseczkę na siebie nałożyć. Czasami muszę częściej coś takiego robić, chociaż raz w tygodniu mieć self-care day, a nie raz na jakiś czas, kiedy będę miała czas i ochotę, bo więcej chyba zależy to od tego, że nie mam ochoty. Pamiętajcie, zamiast marnować produktu, który macie w środku, zużyjcie całość, czyli wyciśnijcie sobie na rękę, dołóżcie sobie na maseczkę, żeby ją jeszcze bardziej dowilżyć. Wtedy będziecie mogli trzymać dłużej tą maseczkę na sobie. A jeżeli już macie za dużo na maseczce, to użyjcie na resztę ciała, czyli na dłonie, na szyję, żeby dowilżyć, żeby wspomóc także resztę ciała. O, a widzicie ile tego jest? Pewnie nie widzicie, ale naprawdę dużo. Słuchajcie, myślę, że chyba ten kolor wyszedł troszeczkę lepiej niż ostatnio, już nie taki ciemny. Na pewno efekt końcowy zobaczę jutro, kiedy te włosy będą lepiej wyglądać. Pewnie zobaczycie w jakimś kolejnym moim filmie. I teraz nałożę sobie na okolice pod oczami. Czemu jest tak ciemno? I teraz na okolice pod oczami nałożę sobie Beauty of Joseon Relief Ace Serum Ginseng i Retinol. Już mam powoli końcówkę. Czekam, aż mi się skończy, ale powiem Wam szczerze, że bardzo nieczęsto, nie za często go używam. W ogóle maseczka spoko wygląda. Skóra oczywiście jest taka troszkę zaczerwieniona, ale to zawsze po takich maseczkach, po trzymaniu. Ale jest taki glow i ogólnie nałożyłam na dłonie. I wiecie co? No te dłonie ładnie wyglądają, takie gładziutkie, nawilżone, więc właśnie polecam maseczkę na przykład sobie później nałożyć na dłonie, żeby zadbać trochę o ich okolice. I krem. Krem to oczywiście AOGIP Jericho Cream. Mam drugą tubkę, pierwszą już zużyłam i ten krem mnie nie zapycha, więc dużo lepiej się zachowuje. Od razu jak tylko zrezygnowałam z tego Real Barrier i nałożyłam ABIP, od razu ta skóra zaczęła się odpychać. Tu to miejsce mówię, tu wcześniej miałam takie 3 czy 4 chrostki, które w ogóle od jakiegoś długiego czasu nie chciały odejść. No i sporo się działo. Chociaż ten film był troszkę nudny, to i tak z Moniką zrobiliśmy dzisiaj 17 000 kroków. Miałam odpoczywać, a zrobiłam podobną liczbę kroków jak ostatnie dni, kiedy oprowadzałam tutaj grupy, więc naprawdę intensywnie dla mnie było. Mam nadzieję, że taki luźniejszy vlog, taki daily vlog Wam się spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Przepraszam, jeżeli był po prostu taki nudniejszy, ale ja na przykład musiałam troszkę odsapnąć, ale już mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będą ciekawsze filmy, które Wam się spodobają, a do tego czasu oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia wtedy w tych najnowszych filmach. Pa!